Witam na moim kanale YouTube. Tym odcinkiem rozpoczynam serię filmów na temat rozbudowy makiety. Zaczynamy. Na początku pokażę może, jak makieta wygląda przed w zasadzie całą rozbudową. Tak pokrótce pokażę na szybko. Tutaj część lokomotywowni, wioska i tunel. Na tą chwilę, co mi się udało zrobić, to właśnie tutaj przecięcie tej listwy, domierzenie i dorobienie stołu. Tak jak tutaj widać, zaraz pokażę kilka fotek z samych prac, jak to wyglądało. Tutaj listwa wykończona, już pomalowane, połączone, tak żeby to spójnie wyglądało. Tutaj te łączenia płyt, bo to jest taki trójkąt, te łączenia płyt wypełniłem akrylem i ta sama sytuacja jest tutaj. Także wygląda to tak, jakby było od nowości tak zaprojektowane. Tutaj nawet zamontowałem już karnisz na zasłonkę. Zasłonkę muszę tylko jeszcze dociąć. Tutaj już mam gotową. O. Także tak to wygląda. Tu jest ta część, gdzie była wcześniej ta listwa, przedłużenie tej listwy. No i to odciąłem i tutaj to sobie potem zamaskuję, także będzie dobrze. Tutaj sobie zrobiłem już wycięcie, tak żeby można było płynnie jakoś przejść. Właśnie tutaj odtąd będzie rozjazd i tutaj muszę jakoś to wszystko zmieścić. A wycięcie w trawie tutaj zrobiłem dlatego, że musiałem sobie porobić tutaj mocowania, żeby ten trójkącik mi się tak stabilnie trzymał, bo bardzo nie lubię, jak mi się chwieje makieta. Lubię mieć takie naprawdę solidnie zrobione. Z tą płyta to jest MDF, dobrze mówię? MFP chyba. 22 mm, odporna na wilgoć, więc w zasadzie wszystko można z tym robić. Tutaj listwa jeszcze. Zrobiłem takie nóżki na 95 cm. Dokładnie. Dlaczego 95? Ano dlatego, że cały stół jest na 95 cm, tak te nożyska też są 95 cm i żeby złapać poziom, żeby mi tutaj wagony nie uciekały z tych bocznic, no to są na 95 cm. Także tutaj są nóżki. Jeszcze tu jest niedokończone, ponieważ w tych miejscach tutaj dorobię takie łaty, tak jak jest tutaj zrobione już. Dlaczego te łaty zrobiłem? No dlatego, że podczas zabawy może się zdarzyć taka sytuacja, że ktoś kopnie w nogę. O. No teraz oczywiście nie, bo już jest łata. I wtedy ta noga poleci w stronę ściany. I albo się wyłamie, albo się skrzywi. Stół się rozpoziomuje. Także tutaj jeszcze porobię z jednej strony, tutaj z drugiej. Tu już na górze jest zamocowane. Potem sobie zamaskuję te wszystkie śruby. I tutaj jeszcze na górze zrobię, tu w tym miejscu, też takie łaty dotąd. O, tu na samej górze. Żeby to się fajnie trzymało. Sam stół jest przymocowany też do ściany w kilku miejscach i do belki nośnej, więc tak wygląda. Ja wiem, że to nie jest modelarstwo, pokazywanie, jak się robi stół, to jest po prostu stolarka, ale stwierdziłem, że tak rzadko gdzieś na YouTubie można znaleźć, w jaki sposób robi się takie stoły, czy też przygotowuje, że stwierdziłem, że można to w sumie pokazać. Tak wspomniałem wcześniej, kilka fotek z omówieniem.
Mamy tutaj gołe drewniane nogi. Nałożony na to został impregnat o kolorze takim samym jak nogi ze starego stołu. Potem fotka pokazała mi, jak został związany główny blat i dopasowanie przymiarka w zasadzie całości wymiarów, docięcie, przycięcie, odmierzenie. Kolejny etap, mamy równanie nóg, żeby wszystkie były w jednej linii. Potem nastąpił montaż, przymocowanie już do ściany, docinanie ład, następnie dostawienie trójkąta i przycięcie kosmetyka już listwy, domierzenie listew, wykończenie, wypełnienie wszystkich możliwych szczelin akrylem, jak również tych na łączeniu listew. No i w zasadzie zostało tylko pomalowanie. Co do samej konstrukcji stołu, mogę jeszcze wspomnieć, że miałem kłopot z ustabilizowaniem tego trójkąta, bo to ile ta część jest od spodu jeszcze deską związana wzdłuż i posiada 8 takich nóżek, to stoi to w miarę stabilnie, plus mocowanie do ściany i do filara. Naprawdę jest to stabilne, można po tym skakać, chodzić, można próbować podnieść do góry. Ciężka sprawa, nie podniesie się. O tyle ten trójkąt w zasadzie nie ma żadnych punktów oparcia. Od spodu jest tylko złapane deseczką jedną, tutaj drugą. No i ta noga, która była utrapieniem, nie miałem zielonego pojęcia, jak sobie poradzić, żeby ta noga po prostu nie latała. Musiałem zrobić takie poprzeczki, jedną tutaj złapaną do dwóch nóg oraz tą złapaną do krańcowej nogi przy samej ścianie starego stołu. O, taka konstrukcja wymyślona, żeby ta noga, naprawdę ona się, zobaczcie, wygina, ale się nie rusza i dzięki temu cały ten trójkąt jest stabilny. A na stabilności tutaj mi zależało, dlatego że tutaj będą chyba w tym miejscu aż 4 zwrotnice. Ja to muszę tutaj upakować. 4 zwrotnice, biorąc pod uwagę, że od spodu muszę zamontować napędy. I dzięki mojemu programowi SCARM, który za chwilę zobaczycie, mogłem sobie wszystko wymierzyć idealnie, żeby mi się te napędy pomieściły tutaj pod spodem. Pod samą makietą zorganizowałem sobie takie szafeczki. W zasadzie szafki to są stare, ale żeby to tak pusto nie było, żeby tą przestrzeń zagospodarować, zrobiłem sobie z listewek takie obramowania i będę mógł sobie tutaj zawsze coś położyć. Czy tutaj sobie jeszcze najprawdopodobniej przykleję matę korkową i będzie taka jakby mini półeczka. Oczywiście zawsze będę mógł ją wysunąć, żeby się dostać pod makietę, coś tutaj z elektryki naprawić, zamontować. Ale chodziło mi właśnie o to, żeby tutaj nic mi nie spadało z tej półeczki. To sobie takie listewki przykleiłem, pomalowałem pod kolor i myślę, że to się będzie fajnie komponować. 3 szafeczki, jedna, tutaj mam jeszcze 2 przygotowane. Wymierzone oczywiście odstęp między nogami tak, żeby każda, że tak powiem, przegroda wyglądała identycznie. Szafeczki się wstawi, zasłonkę się zasunie i zostanie sama zabawa na makiecie. Jeszcze słowo odnośnie wymiarów. Ktoś powie, dlaczego ten trójkącik jest taki mały, czemu nie zrobiłem sobie tego trójkącika dotąd. No, dlatego, że tutaj mam rewizję tunelu. Muszę mieć dostęp do tunelu i jeżeli ten trójkąt będzie bardziej wysunięty na środek, powiedzmy, pokoju, to będę miał trudności, żeby dosięgnąć tam do końca tunelu ręką i wyciągnąć czy tabor, czy cokolwiek, czy wyczyścić tory. Aczkolwiek jak się przyjrzycie, nie wiem, czy będzie widać, chyba nie. Tam od spodu jest jeszcze druga rewizja.
więc może z tym by kłopotu nie było. Ale generalnie stwierdziłem, że nie ma potrzeby, żeby tutaj się za bardzo przybliżać w stronę środka pokoju. Więc tutaj tą rewizję muszę jakoś też tak fajnie przemyśleć, żebym ją mógł spokojnie wyciągać. Ja tutaj coś zabuduję, żeby mi się łatwo wyciągał, ale to na pewno jest do zrobienia. Jeżeli chodzi tutaj o ten wymiar, w tą stronę, dlaczego nie jest głębiej? Ano dlatego, że tutaj z kolei przeszkadza mi jedna rzecz, a mianowicie tu jest dymnik. To jest jedyne wyjście na dach tutaj, które mam. I zostawione tu jest może naprawdę, nie wiem czy to się tak pokaże, może około 15-20 cm od tej linii tutaj, od tej linii dymnika, a nie chciałbym naprawdę, że będzie musiał ktoś tutaj wejść na dach, żeby coś mi strącił z tej makiety, czy kopał po stole, więc wolę te 10 cm przeoszczędzić, a wiem, że z moim projektem i tak się zmieszczę, więc nie ma to sensu. No i omówienie ostatniego wymiaru na długość. Czemu takie krótkie? Ja wiem, czy krótkie. To jest dosyć spora część, która mi pozwala na zrealizowanie bocznic o długości powyżej 1,50 m, więc nie jest tak jeszcze źle. Tutaj mamy 1,60 m z groszem. 1,60 m z groszem, więc nie ma tragedii, zawsze coś się zmieści, trochę taboru. Ale czemu nie dłużej? No dlatego mamy belkę poddasza, więc tutaj nic nie wymyślę. A dalej jest szafa z moim chwilowym bałaganem. A nad makietą zrobiłem sobie taką półeczkę z towarami. Także tutaj będę sobie coś podręcznego trzeba. Niekoniecznie akurat to. Tutaj są wszystkie towary, które sam robiłem ręcznie. O, tu są nawet prezenty, które mogliście zobaczyć na jednym z filmików, na świątecznym filmiku. Jeszcze ich nie rozpakowałem. W środku w prezentach znajdują się skrzynie. Nie mam tutaj żadnego odpakowanego, ale to towary pokażę innym razem. A teraz jeszcze tak na szybko pokażę, jak proporcjonalnie wielkościowo prezentuje się ta część rozbudowana na tle starej makiety. Nie wiem, czy to będzie tak widać, ale może coś tam będzie widać. No, nie jest jakiś duży fragment, aczkolwiek daje sporo możliwości zabawy. No jest kawałek. No to jest w zasadzie do połowy makiety, patrząc tak od drugiej strony. Tutaj no to jest do długości stacji minus tunel, bo tunel już był. Dobrze, teraz zapraszam na część projektową, gdzie pokażę, jak powstał projekt tego stołu i jak w planach mam zamiar zagospodarować tę część makiety. Teraz pokażę Wam, jak wyglądała makieta przed rozbudową, bo teraz już wygląda troszeczkę inaczej po modyfikacji stołu. Tutaj mamy tą część, która nas najbardziej interesuje, czyli tutaj w tym miejscu będzie się rozpoczynała modyfikacja, a w tym miejscu muszę przeciąć listwę. Ale zanim przejdę do właściwej części stołu, pokażę Wam, jaka była wcześniejsza koncepcja na rozbudowę makiety. Otóż był to taki fragment, mniej więcej, jak tu w lewym dolnym rogu widać, prawie 1,10 m na około 45 cm, a to z tego powodu, że wcześniej w tym miejscu
Stała szafa. Stała szafa, ale troszeczkę przeorganizowałem pomieszczenie. Szafę usunąłem. Po usunięciu szafy miałem do dyspozycji dodatkowy 1 metr właśnie w tym kierunku i około 40 cm w stronę ściany, czyli powiedzmy tak patrząc na makietę, głębokości makiety. Po uzyskaniu kilku dodatkowych centymetrów narodziła się kolejna koncepcja, która już dawała sporo możliwości. Między innymi właśnie pomysł na zagospodarowanie tej części makiety jako kolejnej części przemysłowej i uzyskania kilku dodatkowych bocznic, ponieważ bardzo nie lubię ciągle zestawiać i ustawiać taboru na makiecie. Jest to dla mnie dosyć uciążliwe, a tak jak sobie wagony stoją gdzieś tam na bocznicach, zawsze można się po te wagoniki przejechać lokomotywą, jakieś manewry zrobić. Troszeczkę to takie jest ciekawsza zabawa. Takie ustawianie i zestawianie ciągłe taboru jest uciążliwe. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że jeżeli będzie taboru przybywało, to i tak tego miejsca będzie za mało, ale zawsze to będzie wygodniej, będzie tego taboru więcej na makiecie, będzie więcej możliwości manewrowania taborem bez potrzeby ustawiania go ciągle i zestawiania z makiety. Wcześniej dochodziło do takich sytuacji, że jak sobie zawaliłem gdzieś którąś z bocznic, to musiałem zestawiać wagony, żeby się pobawić w inne manewry. No, jak wspomniałem, było to dosyć uciążliwe. Teraz podejrzewam, że sytuacja się poprawi, tym bardziej, że ta część makiety zostanie zagospodarowana jako część przemysłowa, więc i przybędzie troszeczkę możliwości zabawy, przewozu między stacją jedną towarową a drugą towarową. Zapowiada się ciekawie. Wracając do technicznej części rozbudowy tego obszaru makiety, w zasadzie jedyną możliwością na odgałęzienie się od makiety było wstawienie tutaj rozjazdu, co umożliwiło mi rozgałęzienie się na pozostałe tutaj te nitki torów, bocznic. Nie wspomniałem jeszcze wcześniej, że samo torowisko tu na tej stacji technicznej ułożone jest w ten sposób, że odstępy pomiędzy osiami torów wynoszą 61,8 mm, czyli tak jak to w rzeczywistości ma miejsce, a możliwe to było dzięki temu, że używam moim zdaniem super programu SCARM, o którym kiedyś wspomnę więcej. I ten program jest darmowy i naprawdę wszystko super się zgadza, bo pokazuje większość rzeczy istotnych, czyli promień, pokazuje na przykład, można sobie zobaczyć, jaką długość będzie miała bocznica, jak sobie tutaj zaznaczę, powiedzmy, że dotąd będą mogły stać wagony tak, żeby na sąsiednim torze nie stykały się z innymi wagonami. Tutaj w tym miejscu nam od razu pokazuje w przeliczeniu jeszcze raz muszę to zrobić, bo mi się skasowało, w przeliczeniu na rzeczywistą wartość, czyli metr, prawie 1,5 metra będzie miała jedna taka nitka. Pozostałe nitki są bardzo podobne, jedynie ta nitka tutaj jest nitką najkrótszą, ale ja nie widzę w tym żadnego problemu, nawet może lepiej, bo będzie ciekawiej, przecież nie każda bocznica jest równa. Pokażę teraz taką wizualizację, na którą program pozwala.
jak by to wyglądało w rzeczywistości. Można sobie to przybliżyć, przekręcać, obracać. O. Wcześniej makieta była dotąd. Teraz po usunięciu tej części listwy, przy cięciu mamy możliwość rozgałęzienia się. Taka wizualizacja tak się prezentuje. Jakieś tam, wiadomo, domeczki, nawet domek już mam wykonany, jakieś inne baraczki dostawione, coś, żeby wypełnić ten obszar. Oczywiście lampy już mam zakupione, pokażę to w innej scenie, co już mi przyszło na makietę, czego jeszcze nie mam, co będę potrzebował, to omówię w późniejszym czasie. Oczywiście sygnalizator, w zasadzie sygnalizator manewrowy karzełkowy. Podłączymy, żeby to jakoś miało ręce i nogi. Tutaj w tej części nie będę stawiał żadnych sygnalizatorów, bo to będzie za dużo tego będzie, a wypełnię innymi rzeczami, jakieś tam detale okolicy, coś, no nie wiem jeszcze dokładnie, jak to będzie w detalach wyglądało, ale coś wymyślę, żeby to jakoś tak fajnie wkomponować. I tak pokrótce przedstawia się taki, no można powiedzieć, projekt, bo w zasadzie od tego się zaczęło, od projektu, a potem zacząłem stawiać stół, mając wszystkie wymiary. No ktoś zapyta, dlaczego akurat tylko dotąd ta makieta, a nie dotąd, na przykład tutaj taka. Ano z prostego powodu, że jak sobie zobaczycie tak z tego widoku, tak spróbuję to pokazać, w tym miejscu, dokładnie naprzeciwko tego filara, to jest filar podtrzymujący poddasze. Tu mam dokładnie w tym miejscu drugi filar. No i bez sensu byłoby tutaj wymijać jednym torem, tutaj jednym torem, gdzieś tam potem to jakoś tak składać. Może kiedyś nad tym pomyślę tak, żeby to miało ręce i nogi, ale na razie to zostanie tak jak jest. Tu zawsze mogę to odciąć, powiedzmy tą część, czy tam deskę zdjąć i pojechać sobie dalej. Tutaj już nie ma takiego problemu, tak jak tutaj jest problem, ponieważ w tym miejscu kończy mi się pole manewru w zasadzie na wszelkie pomyłki, bo muszę tutaj w tym miejscu odciąć tory i tu i po prostu rozwalić łącznie z podsypką, ze wszystkim. No tu będzie demolka totalna i nie mam za dużego pola manewru, bo tutaj jest potem tunel, a do tunelu nie mogę się dostać, żeby położyć na nowo tory, więc tutaj trzeba będzie ostrożnie, delikatnie wydubać shooter, dostać się do złącza, do toru, ładnie przyciąć, więc kombinacji troszkę będzie. Dobrze, to by było w zasadzie na tyle, jeśli chodzi o pokazanie projektu w programie SCARM. Wracamy z powrotem na makietę. Jesteśmy z powrotem na makiecie. W kolejnym odcinku będę chciał poruszyć temat szablonów. Coś, co może być przydatne. Pokażę, jak to wykonać, jak tego używać, żeby można było sobie rozplanować rozłożenie torów na makiecie, nie kupując torowiska, nie wydając ani grosza. A kolejnym punktem następnego odcinka będzie unboxing materiałów do rozbudowy makiety. Zobaczymy sobie, co mi przyszło, rozpakujemy sobie to, spróbujemy sobie to jakoś rozłożyć, pokazać, omówić. A więc do zobaczenia w następnym odcinku.